Hej, z tej strony Sara. Wydaje mi się, że to jest ostatni odcinek podcastowy w tych okolicznościach, w tym pokoju, z taką ścianką, z takim tłem. To jest ostatni odcinek w tym mieszkaniu. Kończy się jakaś era, ponieważ opowiadałam w ostatnim vlogu, że przeprowadzam się. Coś zupełnie nieplanowanego. Jak chcecie się dowiedzieć, posłuchać, albo na Instagramie zobaczycie, że przeprowadzam się do nowego miejsca w ten weekend, w niedzielę. Gdybym chyba miała wybrać właśnie jedną rzecz, którą najmniej lubię robić, to byłyby to przeprowadzki. Ale dobrze. Dzisiaj przychodzę, ponieważ przez to, że tyle się działo, to zaplanowałam sobie odcinek, którego nigdy nie nagrałam. Jest to odcinek o tym, jak planuję sobie nowy rok 2025. Jestem tą osobą, która może nie daje sobie jakichś takich ogromnych postanowień, co chcę zrealizować, bo mnie to przytłacza jednak, ale lubię sobie dawać jakieś takie intencje albo tak reflektować, na czym mi zależy, dlaczego coś robię. Przygotowałam 18 pytań, które tak pomagają przygotować się na rok, tak naprowadzić i zamieszczę te wszystkie pytania w komentarzu na dole po kolei, więc jeżeli jesteście chętni, to możecie sami sobie zrobić journaling, możecie usiąść z tymi 18 pytaniami i sami sobie na nie odpowiedzieć, odpisać. Myślę, że to pozwala tak naprowadzić na drogę, jakby na czym Ci zależy w życiu, więc przejdę przez te wszystkie pytania, trochę podpowiadam na to, co będę chciała odpowiedzieć. Niektóre są takie, wiecie, bardzo personalne, prywatne, więc tak, to jest coś, co ja sobie robię, czyli takie intencje, taki journaling, jeżeli chodzi właśnie o nowy rok. I później też tworzę sobie taką bucket listę, co chcę, żeby się przydarzyło mi. I to już są takie bardziej właśnie specyficzne rzeczy, typu jakaś szalona impreza w Hollywood Hills, albo zobaczenie kogoś tam sławnego, powiedzmy, bla bla. Nie mam tego na liście, ale wymyślam. Wiecie, takie rzeczy. Albo jeżeli chodzi o jakieś podróże, gdzie chcę się znaleźć w jakichś miejscach, co chcę, żeby mi się przydarzyło, jeżeli chodzi o tam kwestie na przykład zawodowe, później też w relacjach i romantyczne. Jakby można sobie robić taką trochę bucket listę, ponieważ bardzo dużo się spełnia z tego i zwłaszcza ja zauważyłam, że jak robiłam jakieś moodboardy na nowy rok na Pinterestie, to wiele rzeczy się jakoś tak realizowało, że wracając i patrząc, że na przykład pracowałam na jakimś, wiecie, planie filmowym w Los Angeles i było to takie zdjęcie, wiecie, z planu filmowego na tym moodboardzie i później jakby się to wydarzyło, czy też w szkole. Później, jeżeli chodzi o podróże, pamiętam, że zapisywałam sobie i Nowy Jork, i jakby San Francisco i to się później tam, wiecie, działo, więc ja bardzo wierzę w takie moodboardy i takie dawanie intencji i takie myślenie, wyobrażanie sobie i wiecie, takie kreowanie Twojej rzeczywistości. Ja w to bardzo wierzę. Przechodzimy do tych 18 pytań. Numer 1 to jest 3 priorytety na 2025 rok. Takie 3 bym powiedziała właśnie intencje, rzeczy, którymi chcesz się kierować. I ja jak tak pomyślałam, w jakim jestem teraz momencie mojego życia i jak tak patrzę, czym teraz się zajmuję, co jest dla mnie ważne, to znalazłam sobie takie właśnie 3. Numer 1 to jest zabawa i doświadczenia, że chcę w tym roku się tak kierować, mówić tak, robić spontaniczne rzeczy, mówić tak na różne jakieś zaproszenia, nawet jak nie czuję, chcę zostać w domu, chcę w łóżku zobaczyć film, ale jest jakaś okazja nagle, że ktoś się mnie pyta, żebym wyszła na miasto, to żeby mówić tak, bo wiecie, więcej się wydarzy niż jak siedzę w łóżku i nie mam kontaktu z innymi, więc jakby, żeby kierować się taką, no po prostu, żeby wychodzić, żeby bawić się i doświadczać jak najwięcej. Numer 2 to jest dbanie o siebie i życie w zgodzie z sobą. To jest dla mnie coś bardzo ważnego ogólnie w moim życiu. Dbanie o siebie, bo ja widzę, że jak nie dbam o siebie, to ja jestem zupełnie wyłączona, ja nie mogę nic robić, jestem zestresowana i te wszystkie lęki mnie pożerają, a jak tak dbam o siebie i tak ja jestem sobą okej i taka czuję się zaopiekowana, nie tylko wiecie na zewnątrz, głównie w środku, że odpowiadam na swoje jakieś potrzeby i uczucia i biorę wszystko na poważnie i czuję wszystkie rzeczy, to wtedy ja się czuję, to też mi daje taką pewność siebie, że ja zawsze jestem dla siebie. Jak właśnie w tych trudnych momentach jeszcze bardziej się opiekuję sobą, a nie odpycham siebie, więc to jest też dla mnie ważne. I numer 3 to jest tworzenie wewnętrznego bezpieczeństwa i wracanie do sprawczości w trudnych momentach. Z czasem wydaje mi się, że życie robi się może nie trudniejsze, ale może takie, że widzę, jak nie mam kontroli nad różnymi rzeczami, że pojawiałam się tak samo teraz na przykład z pożarami, później moja wyprowadzka. To są rzeczy, które nie przypuszczałam, że się wydarzą. One się po prostu wydarzyły i zero mojej kontroli w tym było. I to mi tak pokazało, że okej, to się dzieje i wywołuje to u mnie ogromne emocje, typu jakiś płacz, lęki, duża frustracja, dużo złości.
ale to są te uczucia, nie? Związane z tym, to jest takie bardzo niekontrolowane, ale co ja mogę zrobić w tej sytuacji i czy ja mogę wejść w to, podjąć jakieś decyzje ze względu na to, jak się czuję, albo stanąć z boku, popatrzeć na to i powiedzieć sobie, ej, to mnie nie zabije, co nie? Ja widzę, co się dzieje, co mogę zrobić, żeby jakoś wyjść z tego, albo jak mogę sobie pomóc, do kogo mogę pójść, żeby poprosić o pomoc i jak mogę tak aktywnie zareagować w tej sytuacji, żeby zadbać o siebie i polepszyć i, wiecie, poczuć się lepiej. Bardzo tak, wiecie, logicznie myśleć w tych sytuacjach i że właśnie życie tak nie idzie na mnie, tylko ja mogę zawsze podjąć jakąś decyzję i sobie pomóc. Więc to jest też dla mnie takie ważne, bo widzę, że z czasem coraz częściej może zauważam, że tracę kontrolę. Myślę, że często traciłam kontrolę, ale zawsze byłam taka, że no nie, ja mam kontrolę nad wszystkim i wiecie, tak jak sobie poplanuję, to tak będzie i co sobie zamarzę, to się wydarzy. I jestem bardziej świadoma tego, że no nie mam tej kontroli, nie? Że to jest takie złudne i że dzieją się te rzeczy, które totalnie mnie wywracają z mojego ogromnego planu na życie, czy cokolwiek. Więc taka świadomość tego, że ja i tak dalej mam sprawczość w tym i że to są emocje i to da się tak odseparować, że tak powiem. Więc to jest też taka intencja na ten rok i myślę, że ona też tak przyszła z tego trudnego czasu teraz. Numer 2 to jest nowy nawyk i zapisałam sobie go, ale nie wiem, czy to się uda i muszę nad nim jeszcze dłużej pomyśleć. Chciałam sobie stworzyć nawyk, żeby nie używać telefonu w moim pokoju. Że mój telefon w ogóle nie trafia do mojego pokoju, że on jest na zewnątrz. I to samo chodzi o komputer, że to jest taka trochę oaza, że ja tutaj śpię, mogę sobie czytać, wiecie, zbieram się, jakoś maluję, ćwiczę w moim pokoju często na karimacie, czy robię jogę, medytuję, ale nie ma tu żadnej takiej, wiecie, technologii, nie ma komputera, nie ma telefonu. Chciałam to tak odseparowywać, zwłaszcza, że ja, wiecie, pracuję zdalnie i myślę, że bardzo dużo osób pracuje zdalnie, to czasami czuję, że ja pracuję, kładę się do łóżka, wstaję, znowu do komputera i tak te dni wyglądają, wiecie, tak samo i potrzebuję takiego odseparowania trochę. I właśnie myślałam o tym, żeby komputer wynieść z mojego pokoju i telefon i żebym miała taką przestrzeń bez technologii, gdzie naprawdę jak wchodzę, to tak zapominam o tym, że jest w ogóle jakiś taki, wiecie, inny świat poza tym, co jest tutaj i teraz. Więc zastanawiam się, zapisałam sobie to jako nowy nawyk. Teraz, wiecie, przy przeprowadzkach i tak dalej zobaczę, czy będę miała na to miejsce, bo jednak, wiecie, też mieszkając z innymi ludźmi, to, wiecie, jest inaczej. Więc się zastanowię, ale chciałabym, przynajmniej w przyszłości, tak daj sobie takie ziarenko, chciałabym tak to odseparować i mieć taki pokój, gdzie jakby nie ma technologii i jedyne co, to jest książka i, nie wiem, leżenie i patrzenie w sufit. Numer 3. Co chcę w sobie polepszyć. I to nie jest takie, że chcę się udoskonalić i być najlepsza i perfekcyjna, bo często ja się tak muszę monitorować, czy ja dążę do perfekcji, czy tak dążę do ulepszenia, bo po prostu chcę dla siebie jak najlepiej. Jego najważniejsza jest intencja, wiecie, co za tym stoi. I mam parę takich rzeczy, które bym chciała polepszyć w sobie. Więc numer 1 to jest odpisywanie i odzywanie się do ludzi od razu, gdy widzę wiadomość. Często mam tak, że ktoś do mnie pisze i ja tak patrzę i widzę, że przyszła ta wiadomość, ale mam takie, okej, odpiszę później. Teraz jestem zajęta, odpiszę później. Później, wiecie, mijają 2-3 dni i nie odpisuję. I mam wrażenie, że ja często, jeżeli chodzi o telefon, to jestem taka unikowa. Nie odpisuję od razu, że tak trochę wyczekuję. I to nie jest jakby jakaś taka gra z mojej strony, ale naprawdę myślę, że głównie o to chodzi, że telefon może być dla mnie przytłaczający przez to, że dostaję tyle wiadomości, więc go tak właśnie unikam. I tak chcę też właśnie to polepszyć sobie, że tak regularnie robić taki check-in, jeżeli chodzi o moich znajomych. Często w zależności od relacji, ale widzę, że częściej ludzie do mnie się odzywają niż ja do nich. Chociaż ostatnio jakby pracuję nad tym, żeby być tą pierwszą osobą, która pyta, ale nie przychodzi mi to tak naturalnie. Wydaje mi się przez to, że jak się tyle dzieje i zwłaszcza teraz, to mam dalej jakby kontakt z ludźmi, ale nie wiem, po prostu widzę, że mogłabym to polepszyć w sobie, bo zależy mi i myślę, że wiele, jeżeli chodzi o jakieś moich relacji, wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak te osoby dla mnie są ważne i chciałabym to bardziej jakby pokazywać i też w formie właśnie takiego kontaktu stałego z kimś, a nie raz na jakiś czas. Myślę, że to jest bardzo ważne, a już czuję, że jakby mam takie grono ludzi, na którym mi zależy, chciałabym jakby dbać o nich. Następnie chciałabym też wypełniać moje życie takimi dobrymi doświadczeniami i tak kreować sobie tą rzeczywistość, bo myślę, że często zostaję jeszcze w takiej strefie komfortu. Następnie chcę też bardziej skupić się na tym, jak się czuję wśród różnych ludzi. Zgadzam się z tym, że to jakimi ludźmi otaczasz się, takimi się stajesz.
zwłaszcza jak jesteśmy tacy młodzi, to jest takie naturalne, że każdy się rozwija, niektóre osoby się nie rozwijają i czasami po prostu rozmijamy się ze znajomymi, czy wyrastamy z jakichś relacji i to jest po prostu normalne. Więc myślę, że tak chcę się skupiać na osobach, które naprawdę czuję, że po pierwsze mogę być sobą, a po drugie czuję, że się też rozwijam jakoś w tych relacjach. To jest dla mnie ważne. Następnie, co chcę jeszcze polepszyć, czy jakby nad czym chcę pracować, to żeby wyraźnie stawiać granice, nie bać się stawiać granic i nie bać się konfrontacji. Wiadomo, że możemy się obawiać, bo nigdy nie wiemy, jaka będzie reakcja drugiej osoby, ale też jeżeli nie myślimy, że konfrontacja to są dwie osoby, które walczą przeciwko sobie, tylko konfrontacja to jest niezgoda na coś, ale to jest dalej, wiecie, komunikacja i dwie osoby są razem w tej konfrontacji, a nie przeciwko sobie, to myślę, że nie ma takiego, wiecie, strachu. Pytanie numer 4. Jak wygląda dla mnie sukces? I ja sobie tutaj odpisałam, że dla mnie sukces to jest życie w miłości, w takiej prawdzie, w zgodzie ze sobą, bliskie, karmiące relacje, taki pełny kubek, bycie uziemionym też, pomoc innym, bezpieczeństwo finansowe, które pozwala na pomoc bliskim i innym potrzebującym. Dla mnie jakby to jest sukces i też taka realizacja i wolność, jeżeli chodzi o tworzenie i przestrzeń na rozwijanie swoich pasji oraz też takim moim wyznacznikiem sukcesu, czy jak wygląda dla mnie sukces, to taka wizja też życia, gdzie mogę podróżować i mogę bardzo dużo doświadczać i poznawać różnych kultur. Myślę, że jest dla mnie takie bardzo ważne. Pytanie numer 5. Najbardziej crazy goal, który chciałabyś zrealizować w 2025 roku. Ja się moim nie będę dzieliła. Zastanówcie się, taki najbardziej niemożliwy, takiego, którego, wiecie, najbardziej się boicie, że nawet tego nie postanawiacie, bo się boicie, że się to nie spełni. Dajcie jakiś taki najbardziej szalony pomysł, co chcecie, żeby się przydarzyło, czy spełniło w tym roku. Zapiszcie. Jedna rzecz. Numer 6. Jak mogę wprowadzić więcej zabawy i szczęścia do życia? Nad tym się właśnie zastanawiałam i to myślę, że wszystko wraca do tego, czym jest dla Ciebie szczęście, poznawanie siebie i co Tobie naprawdę tak sprawia przyjemność. Nie to, co ludzie uważają, że to powinno Ci przynieść, wiecie, szczęście, tylko przez jakieś doświadczenia sama musisz iść, sprawdzić, co Ci przyniesie właśnie szczęście. Ja, jak tak podsumowywałam, to myślę, że takie zbiorowe eventy, że jak jest bardzo dużo ludzi, to mi przynosi bardzo dużo szczęścia. Na przykład jak są jakieś koncerty, albo nawet imprezy. I myślę, że też jak jest bardzo dużo ludzi, takie imprezy, one mnie ładują energetycznie, że mi to jednak dodaje energii, a nie odbiera. Jeszcze bardziej mnie to nakręca, że tak powiem. Więc imprezy, koncerty, jakieś festiwale, również jak chodzę do kina, jest bardzo dużo ludzi, yoga grupowa albo zajęcia jakieś, run clubs, wszystkie jakieś takie rzeczy, gdzie jest bardzo dużo ludzi i należenie do jakiejś community, to mi daje bardzo dużo takiego szczęścia i takiej satysfakcji. Numer 2 to jest chodzenie na plażę i pływanie w oceanie, ogólnie pływanie. Wydaje mi się, że przez to, że może jestem rybą, chociaż jak byłam mała, to miałam bardzo trudne doświadczenia, ponieważ raz prawie się utopiłam na basenie, jak byłam mała, bo zjechałam na zjeżdżalni i uciekło mi te, wiecie, kółeczko. Byłam bardzo mała, wydaje mi się, że miałam może z 4-5 lat, 5-6 może. I wiecie, wpadłam do tego basenu i byłam pod wodą. Wtedy wydawało mi się, że ja byłam, wiecie, pod tą wodą przez 10 minut i dotknęłam kogoś za nogę i to była moja kuzynka i ona wyciągnęła mnie z wody. Ale pamiętam, że wtedy, zwłaszcza jak byłam, wiecie, dzieckiem, tak wiecie, cały świat mi przed oczami przeszedł, całe moje życie w wieku 5 lat, że to jest koniec. I bałam się bardzo wody, bardzo późno nauczyłam się pływać, ale teraz, czy przebywanie na plaży, czy właśnie pływanie w oceanie, to powoduje, to mi daje tyle szczęścia. Czuję po prostu, że żyję. Następnie regularne takie poznawanie nowych osób, to też mi dodaje dużo szczęścia, jak nie czuję się taka stagnant, że tylko mam kontakt z jakimiś osobami i nic się nie dzieje, tylko jak tak eksploruję i tak wychodzę ze swojej też strefy komfortu i poznaję nowe osoby, coś nowego wchodzi do mojego życia. Następnie sport na zewnątrz, czy rano jakieś hajki, spacery, bieganie. Poziom szczęścia 100, więc to jak mogę sobie wprowadzić więcej zabawy i szczęścia, tak poznając siebie, to jest coś, co mi zawsze jakby po tych rzeczach, po tych aktywnościach czuję się szczęśliwsza, czuję się lepiej i myślę, że jeszcze będę, wiecie, odnajdywała prawdopodobnie wiele rzeczy, które mi daje tyle szczęścia. Numer 7. Czego praktycznego chcę się nauczyć? Więc uwaga, mam jeden surfing. Chcę spróbować surfować.
Kropka. Nie będę się wdrążać, zobaczymy jak mi pójdzie. 2 to jest praktykować niemiecki na Duolingo, ponieważ przez to, że nie praktykuję niemieckiego, to widzę, że mi ucieka, a urodziłam się w Niemczech, potrafię po niemiecku, rozumiem bardzo dużo, ale na przykład jak czasami muszę złożyć jakieś zdanie, a nie praktykuję tego, to jest mi ciężko. I wiecie, nie chciałabym stracić tego języka, więc to jest coś, co chcę praktykować właśnie. Oraz przejść na edytowanie w Premiere Pro, jeżeli chodzi o vlogi i jeszcze ulepszanie mojej twórczości i tego, co robię, ponieważ kocham to, więc chcę przejść w tym roku na Premiere Pro i być w tym całkiem dobra. Uczyłam się w szkole, ale będę musiała zainstalować program i tak dalej. Zobaczymy, będę Wam dawała znać. Numer 8. Jak mogę lepiej zarządzać czasem, aby być produktywna i zbalansowana? Coś, co sobie zapisałam, to jest ustalać realistyczne godziny pracy i pomaga mi często takie planowanie, że rano wstaję, robię to i robię sobie takie bloki czasowe, że na przykład od 10 do 12 zajmuję się tym i bardzo mi to pomaga mieć właśnie zachować taki balans. I następnie też postanawiać sobie formę odpoczynku danego dnia i coś, na co będę się cieszyła. To mi też tak pomaga z produktywnością, że jak na przykład mam tak, że nie planuję nic i cały dzień pracuję, wiecie, z jakimiś przerwami, czasami też prokrastynuję i na przykład złożenie vloga zajmuje mi cały dzień, a jak poplanuję sobie to bardziej tak, wiecie, czasowo, to potrafię zrobić całego vloga, wiecie, w pierwszej połowie dnia i później już mieć wolny. Mogę jakąś rzecz rozłożyć na cały dzień albo na połowę dnia i więc planowanie jest dla mnie czymś takim ważnym i też coś, na co się będę cieszyła. To mi daje taką motywację, że na przykład jest ciężko, edytuję podcast i mam 2 godziny materiału albo nie wiem, godzinę materiału i to jest takie nużące i trzeba znowu oglądać, mam taki sposób na edytowanie tego, ale jak sobie tak powiem, jak skończę, to wezmę ciepły prysznic, zrobię herbatkę i zobaczę sobie ten film, to mam takie, od razu to robię tak szybko i dosłownie mam takiego kopa energii, zwłaszcza jak pomyślę, jaki film będę oglądała. To zawsze pomaga. Więc też takie sobie planowanie to jest coś, co mi pomaga właśnie, żeby zarządzać czasem, żeby być produktywna i zbalansowana. I też zwracać uwagę, aby nie być przestymulowanym. I dla mnie to jest niekorzystanie z telefonu z samego rana i wieczorami i skupiać się na jakości tego, co oglądam, a nie na ilości. Numer 9. Co motywuje mnie do spełniania moich marzeń? I wiadomo, że każdy musi sam sobie odpowiedzieć, ale u mnie to jest tak. Wykorzystanie mojego potencjału, chęć do doświadczania, miłość do siebie, niekończące się możliwości, wybieranie ciekawości i pozytywnego nastawienia, dawanie innym, wolność i pieniądze, dzięki czemu mogę podróżować i zwiedzać całą naszą piękną ziemię. Więc fajnie sobie przypomnieć, co Cię motywuje do tego, dlaczego robisz jakieś rzeczy, dlaczego. I może też być Twoją ogromną motywacją Twoja młodsza wersja siebie. Ty, jak byłaś malutka, która miała te wszystkie marzenia, co by chciała zrealizować i Ty teraz jej pokazujesz, że hey, I got you, uda nam się to, co nie? Myślę, że fajnie sobie tak przypomnieć, co Cię motywuje i dlaczego to robisz i tak zapisać też na kartce, że zawsze możesz spojrzeć do tego. Numer 10. Jak mogę celebrować moje małe wygrane i progres? Czytam. Celebrować w niedzielę, każdy tydzień pracy, zapisywać, co udało mi się zrobić. Zaczęłam to robić też od pewnego czasu, że na przykład po całym dniu, jak się kładę i przypomnę sobie, a nie zasnę w 3 sekundy, mam też małą karteczkę przypominającą mi obok łóżka. Taki jeden lekarz opowiadał o tym, że jak kładzie się spać, to przychodzi przez cały dzień, od rana do wieczora, co się wydarzyło i przypomina sobie wszystkie te momenty, które przyniosły mu jakieś szczęście albo za które jest wdzięczny, że na przykład ktoś do niego zagadał w kawiarni, ktoś mu powiedział, że, nie wiem, że ładnie wygląda, dostał wiadomość od kogoś, zrobił dla siebie coś miłego, zobaczył, nie wiem, jakieś piękne kwiaty na zewnątrz i tak przechodzi przez cały dzień i przypomina sobie te wszystkie takie pozytywne, fajne momenty w ciągu dnia i idzie spać. I tak robi codziennie i wydaje mi się, że były tam jakieś badania, że takie osoby są ogólnie bardziej szczęśliwsze, jeżeli chodzi o swoje życie i wiadomo, że to nie są wyścigi i konkurs, kto jest szczęśliwszy, ale ma to ogromny wpływ na nas i tak na takie pozytywne myślenie, nastawienie i wdzięczność. I ogólnie praktykowanie wdzięczności, myślę, że każdy wie, to jest takie powerful, więc właśnie chcę tak pod koniec tygodnia napisać w dzienniku: udało mi się 2 razy w ciągu tego tygodnia przebiec. Jestem z siebie mega dumna. I tak wiecie, celebrować każdy ten tydzień. Myślę, że to jest tak ważne, że często zapominamy i zwłaszcza też jak się dzieją jakieś takie duże rzeczy. Dostaje się awans, zostaje się przyjętym do jakiejś szkoły, coś idzie po Twojej myśli, jakiś plan, coś z Twojej bucket listy, jakieś Twoje postanowienie się realizuje,
żeby to wszystko celebrować. To jest tak ważne. Następnie właśnie jak mogę celebrować moje wygrane, to reflektowanie nad swoimi zmianami i z czym sobie lepiej radzę. Że na przykład, kiedyś to jeszcze tłumiłam jakieś te uczucia w sobie, a teraz jak one przychodzą, to dzwonię do kogoś, a kiedyś nigdy bym tego nie zrobiła. Wow, jestem dumna z siebie. Myślę, że to też wpływa na naszą pewność siebie, jeżeli chodzi o budowanie tej pewności siebie, zwłaszcza jak jesteśmy młodzi, jakby to jest coś takiego do zbudowania, jak na przykład się nie miało, czy miało się z tym problemy, a myślę, że przynajmniej ja miałam z tym duże problemy, jeżeli chodzi o pewność siebie i poczucie własnej wartości, więc to mi bardzo pomaga. Takie zauważanie progresu i takie podziwianie siebie. Traktuj siebie tak, jak chcesz, żeby inni Ciebie traktowali. Patrz na siebie, mów o sobie w taki sposób, jak chcesz, żeby inni na Ciebie patrzyli i mówili o Tobie. Numer 11. Jak wygląda mój idealny work-life balance? I zapisałam sobie cały taki plan. Każdy może sobie sam stworzyć. Myślę, że warto zapisać, jak to wygląda dla Ciebie. Numer 12. Co chcesz, aby się wydarzyło w tym roku? Zapisałam sobie, jeżeli chodzi o podróże, z kim chcę się spotkać, co chcę, żeby się wydarzyło ogólnie w moim życiu, plany, ale taka bucket lista, tak jak mówiłam. I nie bójcie się, zapiszcie to. Jak się nie uda, to się nie uda, ale warto zasiać właśnie to takie ziarenko w głowie. Numer 13. Jak mogę być bardziej obecna na co dzień? I sobie zapisałam różne rytuały, które mi pomagają, na przykład medytacja z rana, czy jakieś pisanie, uziemianie się w naturze, wychodzenie do natury z samego rana, poranki bez telefonu, łapać się na tym, gdy pojawiają się lęki i oddychać, zauważać je, nie zatrzymywać uczuć i otwarcie o nich mówić, czy przed sobą, czy po prostu odczuwać, nie myśleć, tylko odczuwać, nie racjonalizować, tylko od razu odczuwać. To jest, wiadomo, proces na terapii i my jako ludzie, mówiłam już o tym, będziemy zawsze uciekać od bólu. To dotyczy każdego. Jeżeli ktoś oglądał film A Real Pain, Jesse Eisenberg, to tam to było pięknie pokazane, że to jest coś, co dotyczy nas wszystkich. Żebyśmy nie chowali, nie udawali, że wszystko jest okej, jak nie jest okej. I żebyśmy tak nie kontrolowali siebie. Numer 14. Co chcę odpuścić, co mi już nie służy. I zapisałam sobie, co mi nie służy i jakie jest rozwiązanie na to. Więc przejdę. Scrollowanie telefonu i co mogę zrobić zamiast tego? Zobaczenie filmu, zadzwonienie do kogoś, zrobienie czegoś kreatywnego. Myślę, że fajnie, jak pracujemy nad czymś, czy mamy jakieś złe nawyki, które nam nie służą, że tak powiem, to nie eliminować tego, nie będę scrollować na telefonie, kropka, tylko co mogę zrobić zamiast tego. I tak jest łatwiej, niż wykluczyć jakieś rzeczy. Następnie negatywne myśli odnośnie mojego ciała, co mogę zrobić zamiast tego, bycie wyrozumiałym i akceptującym zmiany, wziąć ciepły prysznic, przytulić swoje ciało, pogłaskać, zrobić coś dla siebie miłego i przyjemnego. I kolejne, co chcę odpuścić, co mi nie służy, to zamykanie się i bycie w strefie komfortu, jeżeli chodzi o ludzi. Chcę właśnie nad tym pracować, żeby być bardziej otwarta, ponieważ mam takie momenty, że na przykład przez cały tydzień nie wychodzę z domu, nie piszę do jakichś nowych osób, wiecie, nie pytam, że tak zamykam się i chciałabym bardziej się otwierać, bo widzę, że ja to robię z takiego trochę lęku przed jakimś odrzuceniem, czy przed narzucaniem się, czy przed tym, że gadałam o tym ostatnio na terapii, że czasami nie akceptuję tej samotności, czy bycie samemu. Uważam to za jakąś słabość, czy jakby uważam to, trochę się tego wstydzę, że odczuwam to i wtedy nie pytam się kogoś, żeby się spotkać, bo myślę, że te osoby też na mnie jakoś popatrzą, że to coś ze mną jest nie tak, w cudzysłowie, że tak powiem. Godzę się z tą jakby samotnością i z tą potrzebą, że chcę się z kimś spotkać, że to nie jest nic złego, czy to nie jest nic słabego we mnie. To jest właśnie to takie kluczowe, że ja myślałam, że to jest słabe potrzebować ludzi. A to wszystko się bierze z mojego stylu przywiązania i tak dalej. Numer 15. Jakie relacje chcę wzmocnić i zainwestować mój czas? 16. Jakie mam limitujące przekonania? Wszystkie przekonania, które czuję, że mnie limitują, coś, co myślę, coś chcę, ale pojawia się ta myśl, która mnie blokuje przed tym i to wszystko sobie zapisałam. I to mogę grzebić na przykład, że nie zasługuję na sukces, że ciężko się zarabia pieniądze, że na przykład nie zmienię tego w sobie, czy jakby nie zaakceptuję nigdy jakiejś rzeczy. 17. Z czego jestem zdolna zrezygnować dla rozwoju osobistego? Do jakiej granicy, czy do czego potrafisz się posunąć? Do jakiej niewygody, czy nieprzyjemnych uczuć dla rozwoju osobistego, czy ogólnie jakiegoś swojego progresu? I ja mam tak, że jestem zaryzykować na przykład wyrastanie z relacji, czy niebycie w relacjach na przykład romantycznych na rzecz mojego rozwoju. Następnie coś, co potrafię zaryzykować, to jest bycie odrzuconą, nielubianą
jestem w stanie popełniać błędy i się do nich przyznawać, jestem w stanie zaryzykować złamane serce oraz też bycie krytykowaną. Więc możecie sobie zastanowić się, co wy jesteście w stanie zaryzykować dla swojego rozwoju osobistego i myślę, że też takie powiedzenie, bo to jednak są wszystkie jakieś takie przykre czy trudne rzeczy do przeżywania, czyli na przykład jakiś zawód, że wiecie, jestem w stanie zaryzykować, że zostanę zawiedziona, to myślę, że to tak pozwala nam zaakceptować i tak nie bać się tego, bo wiesz, że nawet jak złamie ci ktoś serce, to ty i tak przeżyjesz. Co nie? Nie będzie to łatwe, ale i tak przeżyjesz. I myślę, że warto. I myślę, że też to jest takie niekontrolowane, że każdy kiedyś będzie miał złamane serce albo miał. Numer 18. Czym jest dla mnie wartościowe życie? Opisz sobie, czym jest dla ciebie takie wartościowe życie. Co w tym jest? U mnie tam jest ogródek, natura, warzywa, gotowanie, bliscy, podróże, ale to można jeszcze rozpisać, pomaganie innym. Czym jest dla ciebie takie wartościowe życie? Więc to było na tyle. Jeżeli chodzi o całą moją listę 18 pytań, zostawię w opisie. Jeżeli chcecie zrobić sobie wieczór z herbatą i rozpisać sobie, odpowiedzieć sami na te pytania, to zachęcam. Mi to dało dużo takiej nowej energii na nowy rok. Później też stworzyłam sobie właśnie bucket listę, co chcę, żeby się mi przytrafiło, wydarzyło, jakieś takie szalone rzeczy też, podróże. Można też zrobić na Pinterest moodboard albo zrobić sobie wieczór z koleżankami, wziąć gazety. Dajcie mi znać, czy wy robicie jakieś postanowienia, czy intencje, czy może macie jakieś intencje na ten rok. Jestem mega ciekawa. I jeżeli chcecie się też podzielić odpowiedziami do któregoś pytania, to możecie napisać. Chętnie się poinspiruję. I tak, to było na tyle. To jest ostatni odcinek, jeżeli chodzi o ten pokój i nie umiem w to uwierzyć, ale tak, czeka mnie przeprowadzka. Crazy. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, za oglądanie podcastów. Dziękuję bardzo wszystkim patronom za wspieranie mojego podcastu. Jeżeli też byście chcieli wesprzeć, to zostawiam link do Patronite na dole. Podcast jest dostępny na YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Pojawia się w każdą niedzielę o 8 rano. Jak coś się zmienia, to piszę na Instagramie. Ale tak, dziękuję bardzo. Przesyłam Wam duży uścisk. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Love you i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!